Dzień dobry. No to wracam do budowy szklarni. Wybiorę resztę ziemi, tak żeby tu już mieć właściwy poziom. Tu się jeszcze zastanawiam trochę nad tym słupem, bo on mi nie jest potrzebny taki wysoki. I co gorsza, będzie przez szyby szklarni widać taki wystający kikucik betonowy. Idealnie to byłoby go obciąć. O, tak mniej więcej jak ten znaczek tutaj. Tylko że ja nie mam diaksa z tak dużą tarczą. Więc chciałbym się pewnie diaksem z 5 cm, a potem musiałbym już łupać. Pewnie zajęłoby mi to z godziny, jak nie lepiej. Więc trudno, zostawię go tak jak jest. Będzie taka półeczka w środku. Na szczęście ziemia nie jest jakoś tam mocno zmarznięta. Zmęczyłem się. Powiem wam, chciałem to skończyć i iść na śniadanie, ale nie wiem, czy dam radę, bo zaczyna śnieg sypać. Czyli czyżby wcześniejsze śniadanie mnie dzisiaj spotkało? Może i lepiej, bo coś mi nie idzie to kopanie. Ale dobra, na razie to tak se śnieży, że to da się żyć. Oho. No i się rozpadało. Dobra. Bez przesady. Podjadłem, można działać dalej. Widzę, że pogoda się uparła, żeby mi dzisiaj utrudnić tą pracę. Ale ja się tak łatwo nie poddam. Przynajmniej tyle zrobię, że to wyrównam. Dokończę kopanie. Pójdę się położyć, dam odpocząć trochę, bo coś mnie rozbiera. No i okej. No tyle zdałem radę zrobić. Więcej nie ma sensu, bo w tym sypiącym śniegu to żadna przyjemność. A już teraz to powinienem wyciągać bale i robić konstrukcję. No nic, przeznaczę ten czas na to, żeby zaplanować, rozrysować sobie dokładnie, jak to powinno wyglądać. No tak, żeby się nie okazało, że nagle potrzebuję pół okna, bo mi się nie mieści i muszę coś kombinować. I żeby to też wyszło od góry dobrze. Mam pomierzone chyba już wszystko, więc teraz tylko to dobrze rozrysować. No to teraz taka chyba najbardziej męcząca, po kopaniu oczywiście i tych bloczkach, część, czyli wybranie właściwych bali z tych stert, bo to zazwyczaj jest tak, że te właściwe są na samym dole. Mam je również tu i część mam tam z tyłu w takiej przybudówce do tej obórki. Na szczęście jest śnieg, więc może da się to jakoś w miarę sensownie po tym śniegu ciągnąć. Przydałyby mi się sanki po prostu, bo bym miał najłatwiej. Ale nie mam sanek. Ale tak pomyślałem, rozglądałem się po siedlisku, miałem różne koncepcje, żeby wykorzystać miskę na przykład zamiast sanek. I rzuciło mi się w oczy ta końcówka z studzienki od odwodnienia. Myślę, że z tego można zrobić całkiem fajne płozy i na tym ciągać sobie bale tu do stołu. Wyciągnąłem stół, udało mi się odkopać wrota i będę na nim pracował, a już takie gotowe, przycięte elementy zanosił tam na miejsce. Taki jest plan. Jedyne co się obawiam, że ten plastik popęka na mrozie, bo jest zmrożony, ale zobaczymy.
Nie, no jest dość sztywny, tak się wygina. Ale wydaje się dość sztywny. No słuchajcie, mnie to wytrzymuje, więc tym bardziej powinno wytrzymać walik zwykły. Powinno działać. Mam taśmę. No dobra, to jadę po bale. No to system się sprawdził i się nie sprawdził. Sprawdził się, bo jest lżej. Nie sprawdził się, bo jest ciężej, dlatego że za wąskie są te płozy, a wysoko punkt ciężkości zrobiłem i mi się to na tych moich pochyłościach wywraca. Także trzeba będzie zrobić jakąś lekką modyfikację.
No i dobra, i tak to mniej więcej ma być robione. Przydałby mi się tylko jakiś słupek. O. No i elegancko. Solidny ten słup, nie? Mimo że przegryziony konkretnie, to i tak solidny. Powiem wam, że trzeba się nachodzić z tym filmowaniem. Ustawić kamerę, przejść, przestawić kamerę, przejść, wrócić po kamerę, znowu ustawić kamerę, przejść. Ale z drugiej strony są takie przerwy na odpoczynek. Ile gwoździ. No to co? Śruby.
Zobaczcie, jaki fajny prezent znalazłem pod choinką. Jeszcze nie miałem okazji wykorzystać, więc stwierdziłem, że przy tych balach spróbuję, jak to zbiera. Mam dwie szczotki, metalową i taką nylonową. No ta nylonowa się nadaje do drewna, ta metalowa nie. Fajnie to czyści drewno z takiego osadu, z takiego brudu w zasadzie, ale również wyrównuje jakieś takie właśnie miejsca, jak odłupane mam po wyciąganiu gwoździ. Także super sprawa, żeby przygotować sobie drewno do olejowania. No i super. Powiem Wam, że nie powinienem tego czyścić, dlatego że zaraz będzie mi szkoda tych belek na szklarnię. No bo są śliczne, no. A powiem Wam, że jak się deskę czyści, to jeszcze fajniej wychodzi. Zresztą pokażę Wam. O. Teraz to odstawię. Wezmę taką jedną deskę i Wam pokażę. Zobaczcie, no wziąłem taką na próbę, nie? Przyłożyć. Zobaczcie też, czy to będzie widać, jak fajną fakturę uzyskuje to drewno. Śliczne. Tak się zastanawiam, czy czasem na jakiejś płycie nie zrobić sufitu między balami z takich desek. Może w sypialni. No mi to się podoba bardzo, naprawdę. A Wam? Dajcie znać w komentarzu, czy Wam też się to podoba.
No dobra, to popiłowałem, pociąłem i teraz już chyba mam materiał na tyle, żeby zacząć stawiać pierwszą część konstrukcji, bo niestety, nie wiem czy tego już nie mówiłem, ponieważ każdy bal jest inny, trochę są pokrzywione, to muszę mierzyć trochę na bieżąco, bo finalnie nie wiem jaki, trudno mi uciąć słup na określoną wysokość, jeżeli nie wiem jaki finalnie będzie na nim potem bal, czy będzie miał 12 cm czy 15 cm. Trochę to zależy jaki znajdę, ale ok. Mam docięte te zewnętrzne słupy, to teraz będę chciał to poprzykręcać, a zanim poprzykręcam, no to te elementy, do których nie mam dostępu, chciałem zabezpieczyć olejem. Znaczy to jest w zasadzie smoła drzewna, tylko była przechowywana w komórce i trochę mi zgęstniała. Oj, nie wylewać. Także wlałem wrzątku, wstawiłem ją w ten wrzątek i już jest o niebo lepiej. Ona generalnie sama z siebie jest dość gęsta, ale już teraz nawet jest zdecydowanie lepiej niż to, co było na początku. Także pewnie jeszcze z 5 minut trzeba jej dać i będzie można pomazać. No, zależy mi głównie na tych miejscach, gdzie mam od spodu, czyli położoną nawet na papie, ale jednak blisko ziemi belce, no i te belki, te wszystkie miejsca, gdzie one się będą stykały z tym słupami. Te słupy, jak widzicie, one są dość suche. Beton podciąga, ale też bez przesady do pewnej wysokości, nie wiem do jakiej. Ale wolę też dodatkowo te miejsca i zabezpieczyć mocniej tą smołą drzewną, jak i jeszcze dołożę paski papy na tekturze. To dobra, to ja sobie piję kawkę, to niech się rozpuszcza i zaraz będę montował pierwszą część. Gęsty jeszcze jest bardzo. Momentalnie gęstnieje. Taki materiał jak olej smołowy czy smoła, tak jak ten, to jednak najlepiej jest podawać w temperaturach dodatnich, takich plus 15. Ale to chyba nie ma aż takiego znaczenia, po prostu wtedy szybciej by się wchłonął w drewno, a tak zajmie mu to dłużej. Pewnie też przy okazji trochę więcej zużyje go, niż gdyby był bardziej płynny.
No i dobra, pasówka. Powiem Wam, że to by było na tyle w tym odcinku, bo widzę, że już ma pewnie z pół godziny ponad. A po drugie doszedłem do wniosku, że to naprawdę jednak nie ma sensu, bo to łażenie w tym błocie wysysa tyle energii. Te buty są takie ciężkie. A niestety wydarzyły mi się też mała usterka. Trafiłem na jakiś gwóźdź i zerwał się stąd i gdzieś pofrunął albo się rozsypał trybik napędzający łańcuch, taka zębatka. Tu chyba jeszcze jakiś powinien iść, jakaś zawleczka. Mam nadzieję, że da się dokupić, bo no takie rzeczy wolę robić jednak piłą elektryczną, wygodniej niż taką spalinówką. Mam dużo więcej już dociętych bali. W zasadzie prawie, że na całą konstrukcję. Tam jeszcze kilka poprzeczek i krokiewki. Co zresztą widzicie tutaj, ile już tego dociętego materiału jest. Ale to już będzie w następnym odcinku. To co? Z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. I jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc. Zaraz będzie padał deszcz.